Jak zauważył Norman Davies w swojej wybitnej książce Zaginione Królestwa, to że królestwa nie znikają bez śladu. Po prostu inne trwają, chociażby pod inną nazwą. Tak jak na przykład właśnie Istanbul, czy inaczej Konstantynopol. गुलशन कलमा पढ़ते हैं चिड़िया कलमा पढ़ती है दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है गुलशन कलमा पढ़ते हैं चिड़िया कलमा पढ़ती है दुनिया की मखलूक सभी Istanbul to miasto, które nigdy w zasadzie nie upadło. Historia Stambułu to nie dzieje jednego miasta, państwa, ani jednej cywilizacji. To historia miejsca, które wielokrotnie zmieniało imię, język, wiarę. Lecz nigdy nie utraciło znaczenia. O, właśnie znajdujemy się na Wielkim Bazarze. Tutaj mamy jakieś 40 000 sklepów. Wszystkie luksusowe marki. Można powiedzieć, że to jest takie tureckie Champs-Élysées. Tutaj macie paseczki ładne. Tutaj jakieś kurtki, koszulki, wszystko co chcecie. Ja patrzyłem sobie, mówię, koszulka Givenchy, ciekawe ile, gość chciał 2500 lira, czyli jakieś 50 euro. Ja mówię, ja mogę dać 10 i mnie wyprosił ze sklepu, więc chuj. A tam. No, ogólnie gdyby nie to, że mam trochę napięty bagaż, bo lecę do Tajlandii, to może bym sobie coś wziął, bo to jakość mają tutaj naprawdę bardzo dobrą, no ale kurde, i co mi tak miga tam? Nie wiem.
Lampa to mam kilka. No i co, idę właśnie pod pałac Topikapi, rejs Bosforem. Idę do hostelu się położyć. Dzisiaj taki słaby dzień trochę mam. Trochę się średnio czuję. Wczoraj też prawie mnie wykiwali i tak mam trochę kaca moralnego i finansowego przede wszystkim. No ale cóż, czasem się tak zdarza. Ogólnie to co do życia nocnego w Stambule, to jak chcecie iść na kluby albo coś, to lepiej uważać, bo chcą cię po prostu wykiwać, nie? Ja wczoraj dostałem zaproszenie do klubu The Cuba, czy jakoś tak. Wchodzę, no i wstęp darmowy, ale jak chcesz se usiąść, piwa nie możesz wypić. Musisz zamówić flachę, która kosztuje 8000 lira, czyli jakieś 200 euro prawie. No, więc powiedziałem, że nie. Wyszedłem i mnie jakiś inny naganiacz ściągnął. Mówi, chodź tu, na piwo pewnie możesz się napić. Siadam, zamówiłem piwo. On mi zaraz jakieś dziewczyny przyprowadził. To ja mówię, że kurwa, że dobra, może jeszcze chwilę mogę One nagle jakieś driny zamówiły. Ja mówię, dobra, ja stąd idę, ja chcę zapłacić. Nie, siedź, tyle, 20 minut musiałem walczyć o rachunek. I też się dałem wykiwać, wiadomo. Policzyli mi w sumie za 4 piwa, 2 driny dla dziewczyn, jakąś lożę. 100 euro? Albo 200? 200 euro, no. Więc, no jestem zły na siebie, jest taki... Naiwnie do tego podszedłem, nie wiem czemu to zrobiłem, szczerze. Ale kurde, no i tak dzisiaj cały dzień w zasadzie mam skopany przez to, bo na 200 euro piechotą nie chodzi. Wiadomo, to są niby pieniądze, ale ja lecę do Tajlandii i też każdy pieniądz się liczy, to jest mój cel. No i kurde, wiecie, to jest też takie, że jakby Stambuł super. Naprawdę bardzo mi się tu podoba. Dobre jedzenie, ładne dziewczyny, wszystko super, ale piękne miejsca, ale wiecie, jeden jakiś skam, jeden jakiś oszust i już ci się odechciewa wszystkiego tutaj. Już jesteś negatywnie nastawiony na to. No i co wam mogę więcej powiedzieć, no niestety, kurde. Jeszcze tam pałac Topkapi. Ja chyba nie wiem nawet jak tam dojść, szczerze. Kurde. No i co, no. Idę, kupiłem sobie butelkę wody, może po niej się lepiej poczuję. Dobra, Bizancjum, czyli grecki początek światowej stolicy. Zanim pojawił się Rzym Wschodni, to osiedlili się tutaj Grecy, zakładając grecka kolonia, która nazywała się właśnie Bizancjum, stąd cała ta nazwa. Jej siła nie wynikała w zasadzie z potęgi militarnej, tylko z położenia. Wąska cieśnina, która oddziela Europę a Azję Wschodnią, daje kontrolę, po prostu dawała kontrolę nad handlem, nad flotą, nad wszystkim. W sumie to geografia, a nie ambicja uczyniła to miejsce
wyjątkowym, tak można by to powiedzieć. Fajnie, fajnie, już trochę lepiej. Właśnie znalazłem, kurde, co ja mam z tą fryzurą? Muszę sobie znaleźć jakiegoś fryzjera jutro. No jutro, pojutrze już będę w Tajlandii. Jakiś time mnie pewnie szybko ojebie. Konstantynopol Rzymski nigdy nie zginął. W 333 roku cesarz Konstantyn Wielki nadał miastu nowe imię Konstantynopol. W wizji Davisa, czyli właśnie historyka, do którego się odnoszę, bo to jego książkę czytałem odnośnie tego miasta i na niej opieram swoją wiedzę, to Nowy Rzym, że to nie był Nowy Rzym, to była kontynuacja starego, która przetrwała po prostu jego zachodni upadek. Gdy Zachód pogrążał się w chaosie po 476 roku, Konstantynopol pozostawał dalej centrum administracji, strażnikiem prawa rzymskiego czy filarem wschodniego chrześcijaństwa. Davis właśnie w swojej książce przypomina, że to cesarstwo bizantyjskie było prawdziwym spadkobiercą Rzymu, choć historia Zachodu bardzo długo nie chciała, w sumie nie chce do teraz tego przyznać. Wszystko dobrze. Od razu się człowiek wody napił, wróciła energia, to tamto. No, super. Patrzcie, tam mamy rosyjską ropę naftową. Tak zwana flota cieni na poszukiwaniu jej. Wiem, że słabo widać, ale tam jest właśnie pałac Topkapi wybudowany przez Mehmeda II zdobywcę, właśnie słynnego zdobywcę Konstantynopola. W 1453 roku rozpoczął budowę. Wtedy jeszcze młody sułtan miał 21 lat, zdobywając Konstantynopol. Żałuję niestety, że nie starczyło mi czasu i też trochę szkoda siana było, żeby tam iść, ale głównie w sumie czasu, bo siano jeszcze no 30 euro, ale pewnie warto by było to zobaczyć. Tam są w ogóle relikwie takie jak na przykład Boże dla islamu, jak miecz Mahometa. No ale cóż, następnym razem się wróci, kupi się jakieś podróbki, co nie? No właśnie sobie siedzę na łódce, taki rejsik po Bosforze, podobno jedna z lepszych atrakcji. To jest koszt 10 euro, można nawet za 5 znaleźć, ale to zależy już od łódki. No i tyle, nie? Fajnie będzie na pewno. I zaraz wam coś jeszcze opowiem. Ogólnie Konstantynopol to też miasto oblężeń i w zasadzie zostało zdradzonego chrześcijaństwa, tak można by to powiedzieć. Konstantynopol przetrwał najazdy Persów, Bułgarów, Arabów, a został złamany przez kogo? Przez tych ludzi, którzy mieli go bronić. I to jest w tym wszystkim paradoks. W 1204 roku czwarta krucjata chrześcijańska, czyli notabene armie Zachodu, złupiły miasto, ograbiły je, 50 lat je okupowały. To był moment symboliczny, można powiedzieć. W tym momencie Zachód zdradził Wschód, a pęknięcie między katolicyzmem a prawosławiem czy grekokatolicyzmem już stało się nieodwracalne. Od tego czasu miasto trwało, ale osłabione, a Bizancjum już nie było w stanie
się podnieść, co doprowadziło do późniejszego upadku, o czym za moment. No, także płyniemy sobie ładnie łódeczką. Tutaj kurde widoczek jest naprawdę tenecki. Hasretinden, kalbimin yoluna hicretinden, sen o kutlu güne gül kokunla yine gel dua gibi ümmetine. Sor ona bizi yine, kıl dua diline, müjde bekleyen ümmetine. Al beni sar yine şefkatine, muhtacım merhametine. Ja jebie tak buja, że się chyba zaraz pożygam. Nie mam choroby morskiej ani nic, ale tu jest jakiś kurwa sztorm na tej cieśninie. Zdobycie miasta przez Mehmeda... Kurwa. Zdobycie miasta przez Mehmeda II zdobywcę w 1453 roku było nazywane upadkiem Konstantynopola, ale ja bym proponował inne spojrzenie. Nie był to koniec miasta, lecz koniec jego tożsamości. Powstała nowa. Dla świata islamskiego był to triumf, dla Europy symboliczny kres średniowiecza. A dla samego miasta kolejna transformacja. Transformował w przepiękny Stambuł, którym możemy się dzisiaj cieszyć. No. Kurwa. Stambuł jako serce, stolica Imperium Osmańskiego w zasadzie. Miasto nie zostało zniszczone, lecz przekształcone. Hagia Sofia nie runęła, zmieniła funkcję, została oczywiście meczetem. Administracja została taka sama, tylko przyjęli nowy język, oczywiście nową wiarę, ale wszystko pozostało takie same. Warto podkreślić, że Osmanowie tak w zasadzie nie wymazali Konstantynopola, lecz go zaadaptowali i w tym sensie Stambuł jest jednym z nielicznych miast, które przetrwało swój własny upadek.